Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Tomasz Pawłowski z Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych. Z wykładu dowiemy się, w jaki sposób globalna zmiana klimatu może wpłynąć na proces kiełkowania nasion drzew. Warunki środowiskowe są podstawą rozmnażania roślin i decydującymi czynnikami kontrolującymi kiełkowanie nasion. Globalna zmiana klimatu wpływa obecnie na warunki środowiskowe i zmienia rozmnażanie roślin z nasion. Zaburzenia kiełkowania spowodują zaburzenia różnorodności zbiorowisk roślinnych. Zmiana klimatu może zmienić geograficzne rozmieszczenie gatunków, przy czym plastyczność gatunku jest czynnikiem decydującym o przetrwaniu populacji. Jedną z adaptacji do niesprzyjających warunków środowiskowych jest zjawisko spoczynku, które umożliwia koordynację kiełkowania nasion i rozwoju roślin z otoczeniem. Spoczynek jest czasową niezdolnością nasion do kiełkowania. Zapewnia przetrwanie surowych warunków środowiska w synchronizacji z cyklami sezonowymi. Temperatura jest głównym czynnikiem powodującym nabywanie, jak i ustępowanie spoczynku nasion drzew. Spoczynek ustępuje w wyniku działania niskiej temperatury, stratyfikacja chłodna i nasiona kiełkują. Spoczynek jest genetyczną właściwością nasion określoną przez historyczne warunki środowiska. Klimat decydował o ewolucji i wykształceniu spoczynku. Pogoda w okresie dojrzewania, przechowywania nasion w glebie ma wpływ na głębokość spoczynku i kiełkowanie nasion. Zmiany klimatu mogą powodować zakłócenia w kiełkowaniu nasion, jeśli historia gatunku, genetyka i teraźniejszość ekologia nie będą się pokrywać. Dotyczy to zwłaszcza drzew, ponieważ są one długowiecznymi organizmami i nie są w stanie szybko reagować na zmiany klimatu poprzez migrację czy też wymianę pokoleń. Nasiona różnego pochodzenia różnią się głębokością spoczynku oraz zdolnością kiełkowania. Dłuższy czas bytowania w lokalnych warunkach klimatycznych powoduje adaptację. Pojawiają się trudności przy przeniesieniu do odmiennych warunków lub zmian w danym środowisku. Ważną strategią przetrwania gatunku rosnącego w nieprzewidywalnych warunkach środowiska jest wewnątrzgatunkowa i wewnątrzpopulacyjna zmienność kiełkowania nasion. W przeciwieństwie do lokalnej adaptacji, reakcje plastyczne na zmieniające się warunki środowiskowe mogą umożliwić krótkotrwałą aklimatyzację, a tym samym złagodzić wpływ zmiany klimatu. Te reakcje plastyczne odgrywają ważną rolę, szczególnie w przypadku gatunku roślin o ograniczonym potencjale migracji ze względu na niską zdolność rozprzestrzeniania nasion i długą żywotność. Gatunki roślin występujących w środowiskach związanych z mrozem lub suszą wykazują się jakąś formą spoczynku. Drzewa charakteryzują się głębokim poziomem spoczynku. Nasiona z drzew z południa Europy wymagają do skiełkowania wyższych temperatur, kiełkują w szerokim zakresie temperatur. Nasiona z północy wymagają przechłodzenia, chłodna stratyfikacja. W klimacie zimnym nasiona kiełkują wiosną, a w klimacie gorącym jesienią w celu zapewnienia przeżycia młodych siewów. Głębokość spoczynku zależy od szerokości geograficznej, wysokości nad poziom morza itd. Gatunki drzew różnią się plastycznością kiełkowania, także między latami. Pogoda w danym roku, środowisko matki ma wpływ na kiełkowanie nasion, np. nasion klonu zwyczajnego pochodzący z tego samego drzewa. Nasiona róży dzikiej Rosa canina charakteryzują się głębokim spoczynkiem. Stratyfikacja powoduje ustąpienie tego spoczynku. Zbyt wysoka temperatura 20 stopni Celsjusza w czasie kiełkowania powoduje ponowny spoczynek nasion. Nasiona natomiast dobrze kiełkują w 3 stopniach Celsjusza. Kiełkowanie było zmienne osobniczo, zależało od pochodzenia nasion krzewu. Bóg zwyczajny Fagus sylvatica jest jednym z najważniejszych gatunków drzew liściastych w Europie. Bóg charakteryzuje się dużą zmiennością i silnym przystosowaniem do lokalnego środowiska. Populacje są narażone na wzrost temperatury i suszy. Odnowienia mogą być zagrożone pod wpływem zmian klimatycznych. Zebrano nasiona z drzewostanów populacji reprezentujących różne regiony przyrodniczo-leśne i klimatyczne obejmujące naturalny zasięg występowania buka w Polsce. Celem tych badań było określenie zależności pomiędzy cechami kiełkowania nasion buka zwyczajnego
a warunkami środowiskowymi miejsca pochodzenia oraz określenie wpływu cech nasion na wzrost siewek. W celu analizy głębokości spoczynku i zdolności kiełkowania nasion partię nasion buka poddano stratyfikacji w temperaturze 3 stopni Celsjusza. Określono czas początku kiełkowania T0, końca kiełkowania TE oraz czas kiełkowania 50% nasion T50. Cechy te określają głębokość spoczynku nasion. Określono też zdolność kiełkowania, maksymalny procent skiełkowanych nasion. Zbadano wszelkie korelacje pomiędzy tymi parametrami a warunkami środowiskowymi. Istotną zmienność stwierdzono dla wszystkich cech kiełkowania wśród populacji oraz między dwoma regionami. Nasiona z populacji północy kiełkują później, ale jakość ich jest słaba. Miały mniejszą zdolność kiełkowania. Wrosłe w nich siewki również są mniejsze. Im krótsza zima i więcej opadów, tym poziom spoczynku nasion jest niższy. Nasiona szybciej kiełkują. Pozytywny wpływ na zdolność kiełkowania i wzrost siewek ma suma opadów. Szczególnie znaczenie mają opady zimowe. Negatywny wpływ na zdolność kiełkowania i wzrost siewek ma wzrost temperatury. Głębokość spoczynku i zdolność kiełkowania nasion buka zależą od warunków klimatycznych. Istotnym czynnikiem jest zróżnicowanie sezonowe temperatury i opadów. Klimat ma silniejszy wpływ na kiełkowanie nasion niż na cechy siewek. Lepsza zdolność kiełkowania i wzrost siewek są związane z chłodniejszymi i wilgotniejszymi warunkami środowiska. Obserwowany związek między kiełkowaniem nasion klimatem może sugerować, że w obliczu globalnego ocieplenia rosnąca temperatura i malejące opady mogą być czynnikami ograniczającymi populację buka.